To był piękny poranek w Nowym Meksyku. O wschodzie słońca zaczaiłem się w wąwozie niedaleko Vinewood. Gdy nadjechał pociąg Pacific Union, wskoczyłem do środka. Tam już jakiś Meksykaniec zabrabiał ludzi. Rzuciłem się na niego, wywiązała się strzelanina. Drapnąłem jeden worek, gdy wskoczyłem do drugiego wagonu, jakaś ruda małpa zdzieliła mnie w twarz. Wypadły diamenty, ale zebrałem pieniądze. Udało mi się wyskoczyć do najbliższej stacji. A to wszystko przy stole. Zastanawialiście się kiedyś, czy da się przenieść western na planszę? No bo jak? Szalone strzelaniny, efektowne napady, jazda konna. To wszystko wymaga pewnej dynamiki. Co? Na planszówkę? Niby jak? No tak. Cold Express udowadnia, że prawdziwy western da się przenieść na planszę, da się siąść przy stole i zorganizować epicki napad. Zobaczcie sami. No i gra rozłożona i pierwsze co się rzuca w oczy to trójwymiarowy pociąg. Tak, w Cold Express naszą planszą jest model pociągu wykonany z tektury. Co prawda sami musimy go sobie poskładać, co nie jest łatwe, ale jak już skończycie, efekt jest niesamowity. Za każdym razem jak wyciągałem Cold Express na stół, wszyscy robili wielkie oczy. Bo jak to? Gra planszowa i mamy coś takiego? No tak, wierzcie mi, ten tytuł zrobi wrażenie na każdym. A skoro jesteśmy przy pociągu, to przejdźmy najpierw do klimatu. Klimat tu jest naprawdę gęściutki. To mamy prawdziwy western na planszy. Na naszym trójwymiarowym pociągu wcielamy się w bandytów. A bandyci, jak to na Dzikim Zachodzie, wykombinowali sobie, że trzeba splądrować pociąg wiozący wypłaty dla pracowników kompanii kolejowej. No i co? Wszystko proste. Jesteśmy sobie takim bandytą. Planujemy skok, wpadamy do pociągu, a tam co? A tam są już inni przestępcy, którzy mieli taki sam plan. Wierzcie mi, to co opowiadałem na wstępie, to jest scenariusz, który nieraz się wydarzył na naszym stole. Co buduje tutaj klimat? Nie tylko ten pociąg, nie tylko sami kowboje, ale też szeryf znajdujący się w pociągu, który może pokrzyżować wam plany, a także różne ciekawe elementy, które wydawca dorzucił do gry. Mamy tu tekturowe kaktusy czy skały, które zbudują nam Dziki Zachód na naszym stole. Tu możecie zobaczyć także specjalną matę do rozgrywki, aczkolwiek ona nie była dodawana do wszystkich egzemplarzy gry. Mi się poszczęściło, ponieważ kupiłem swoją sztukę od sprzedawcy, który dodawał w gratisie taką matę. Ku mojemu zaskoczeniu, po otwarciu przesyłki okazało się, że faktycznie mam bonusową matę, a w środku gry znalazłem jeszcze jedną, więc mam dwie. A jak gramy w Cold Express? Cold Express dzieli się nam na dwie fazy. Jak to dobry napad na pociąg? Musi być plan. Więc siadamy i planujemy. Najpierw wszyscy gracze rozmyślają, co zrobić w swoim ruchu. Swoje plany układają dzięki zagrywaniu specjalnych kart, które w trakcie rozgrywki trafiają na ich rękę. Te pozwalają nam wchodzić na dach pociągu, wchodzić do wnętrza pociągu, oddawać strzały, kraść worki z pieniędzmi bądź diamenty lub staroszkolnie dać komuś pysk. No to co w tym takiego trudnego? Otóż Cold Express jest jak western w starym dobrym kinie. To znaczy, że najpierw piszemy scenariusz, a potem patrzymy, co z tego wszystkiego wyszło i faktycznie gracze zagrywają po kolei karty ze swoimi akcjami, lecąc w kółeczko. Tyle, że część z tych kart jest zakrytych. W pewnym momencie tracimy rachubę, kto co chce zrobić. Po zakończeniu fazy planowania przechodzimy do akcji, czyli oglądania naszego westernu.
Wtedy, zgodnie z instrukcją, każdy gracz odkrywa po kolei swoją kartę i wykonuje akcję. No i co? Tu się dzieją różne rzeczy. Chcieliśmy podnieść worek z pieniędzmi, ale ktoś nas uprzedził. Chcieliśmy oddać do kogoś strzał, ale osoba, w którą chcieliśmy strzelić, już jest gdzie indziej. Musimy strzelić do kogo innego. Więc dzieją się tu niesamowite rzeczy i naprawdę, mimo że sami planowaliśmy nasze ruchy, możemy być ciężko zaskoczeni tym, co się dzieje. I tu dam wam małego tipa. My, zawsze jak gramy, to wybieramy jedną osobę, która pełni rolę narratora tego filmu. Dziwnym trafem, najczęściej to jestem ja. Co robi ten narrator? Zamiast każdy gracz brać swoją kartę i odczytywać akcję, ja wybieram stosik uzbierany z planami i zaczynam opowiadać o tym, co się dzieje na planszy. Tak jak wspominałem na początku. Zaczaiłem się w jakimś wąwozie, wskoczyłem do pociągu, dostałem się tam razem z innym rewolwerowcem, ten oddał we mnie strzały, udało mi się uniknąć, ale poleciałem szybko po worek pieniędzy, strzeliłem go w pysk po drodze, a gdy wpadałem do następnego wagonu, nagle wyskoczył szeryf i przedziurawił mi mój ulubiony kapelusz. Właśnie w ten sposób urozmaicamy sobie zabawę. Zabawę, która doskonale wpisuje się na imprezy. Tak, Cold Express, mimo planszy, którą chwilę rozkładamy, jest naprawdę świetną grą imprezową. Wystarczy siąść przy stole i świetnie się bawić. To nie jest gra taktyczna, w której będziecie rozkminiać każdy najmniejszy ruch. Nie, tu plany i tak szybko przerodzą się w totalny chaos, a to co najlepsze, to oglądanie tego, jak wyjdzie nasz zmontowany western na koniec. Oczywiście wygrywa osoba, która zgarnie jak najwięcej kosztowności, a z tych mamy worki z pieniędzmi o sumach, których nie znamy. W końcu podwędzamy coś, o czym nie wiedzieliśmy, co było dokładnie przewożone. Mamy diamenty. No i doza negatywnej interakcji w postaci kart szeryfa. Tak, każdy z graczy może zagrać kartę szeryfa, czyli poruszać się stróżem prawa, a ten, gdy tylko wpadnie do wagonu, oj, sieje zniszczenie. Naprawdę, zabawa jest niesamowita. Zadacie sobie pytanie, dobra, ale czy to nie jest nudne? Wchodzimy do pociągu, skaczemy po wagonach, zbieramy pieniądze i koniec? No właśnie nie. Każdy napad rozgrywa się w 5 rundach. Do tych przygotowano specjalne karty ze scenariuszami pokazujące, po ile ruchów możemy wykonać w danej rundzie. Ale to nie wszystko. Oprócz tego, że modyfikujemy rozgrywkę, losujemy za każdym razem te karty, to dzieją się jeszcze różne wydarzenia specjalne. Na przykład ktoś pociągnął za hamulec ręczny, awaryjny w końcu to pociąg. I co się wtedy dzieje? Nasi kowboje przeskakują do przodu, rzuceni tą siłą hamowania. Innym razem słup trakcyjny przechodzi tuż nad pociągiem. Kto został na dachu, obrywa i łapie się ostatniego wagonu. W ten sposób zmieniamy cały czas pozycję, więc regrywalność i to, co się dzieje na planszy, za każdym razem generuje inne sytuacje i zupełnie inny przebieg naszego skoku. Cały czas dzieje się coś ciekawego. Dobrze sobie tak odpocząć po dobrym napadzie, co? Jak tam na tej kanapie? Może byś tak coś zrobił? Subika kliknął albo łapkę w górę. Wdzięczny będę. Jeżeli chcecie poznać szczegółowe zasady rozgrywki w Cold Express, zapraszam na mojego bloga, gdzie już opisywałem tę grę. Zresztą była to jedna z pierwszych pozycji, jakie trafiły na moją stronę amatorplanszówek.pl. Linka wrzucę wam na pewno na dole. Dobra, a co mi się podoba w tej grze, a co nie? No chyba już wiecie, że jestem zachwycony klimatem. Naprawdę, za każdym razem, kiedy Cold Express trafia na nasz stół, jest masa śmiechu. To jest naprawdę fantastyczna imprezowa rozgrywka. Nie musicie lubić westernów. Nie musicie być fanami Clint'a Eastwooda, żeby bawić się tu naprawdę doskonale. Tu jest akcja, pełna dynamika.
Sam nie mogłem w to uwierzyć, że gra planszowa potrafi wyzwolić tyle emocji i tyle zabawy. A co mi się nie podoba w Cold Express? Szczerze, ciężko mi powiedzieć. Gdybym miał się przyczepiać, może byłyby to planszetki graczy. Te są zwykłymi kartkami, trochę grubszymi, z nadrukiem, ale tak naprawdę przy grze imprezowej to spełnia swoje zadanie. Reszta komponentów? Wysoka jakość. Mam tu worek pieniędzy. Ten worek pieniędzy, skromny, ma swoją historię. Pewnego razu, gdy graliśmy razem z moimi rodzicami, ten jeden woreczek na chwilę zaginął. Zatroskani szukaliśmy tego woreczka. I co się z nim stało? Wpadł do kubka pełnego herbaty. I nic. Jest cały. Nie wiem, jak długo tam leżał. Ale jakość wykonania żetonów. Coś fantastycznego. Jedyne co, tak jak wspomniałem na początku, ten pociąg wygląda fantastycznie, ale musicie go sobie sami poskładać. Instrukcja jest jak najbardziej dobra, ale wyciskanie tych elementów i ich składanie potrafi przysporzyć o ból głowy. Jeżeli nie jesteście miłośnikami takiego majsterkowania, oj wierzcie mi, przeklniecie nieraz. Ale warto, bo później zabawa nad stołem będzie niesamowita. Uwierzysz, że w tym pociągu był szeryf? Jak uciekałem na stację, jego kule świszczały mi nad głową. To było coś, mówię ci. Ten pociąg od miesiąca nie kursuje. Co? Jak tu mi nie wierzysz? Mam z ciebie zrobić sito? A. Ten pociąg od miesiąca nie kursuje.